Ten moment długo trwał, bo z powodzeniem prowadzę studia już 10 lat i któregoś dnia stwierdziłem, że muszę uczcić dziesięciolecie, aby podnieść jego jakby rangę, sprostać dzisiejszym zachciankom rynku, jak również muzyków. Zainteresowałem się Atmosem, czyli Dolby Atmos, i stwierdziłem, że to będzie kolejna inwestycja, która spowoduje, że troszkę wpuszczę powietrza nie tylko w studio, ale również w muzykę. Poznaję system Dolby Atmos już od jakiegoś czasu. Chociaż przez długi okres miałem możliwość słuchania tylko za pomocą słuchawek systemu binauralnego. Natomiast korzystanie w studio z systemu 7.1.4 pozwala odkryć zupełnie nowe wrażenia. Przesłuchiwanie utworów, muzyki, którą się zna od wielu lat, zmiksowanej na nowo w systemie przestrzennym, to jest niesamowite wrażenie. Okazuje się, że ten system, chociaż już trochę znany, bo przecież część tego systemu była wykorzystywana w różnych systemach surroundowych. Ten system stwarza tak duże możliwości kreowania dźwięku podczas miksu, że wrażenie zanurzenia, przestrzenności i dźwięku i nowe odkrywanie muzyki jest niesamowite. Zacznę od początku opowiadać, jak znudziłam się tobie jak stary płaszcz. Chciałam cię chronić w każdy zamglony dzień. Lepiej odłożyć mnie w szary kąt łez. Sam wybór polega na tym, że już wybiera się coś, co się podoba. Więc w tym wypadku przesłuchiwałem i testowałem kilka par monitorów studyjnych, no i zostało na Focalach. SM9 to były moje pierwsze, oprócz standardowych głośników, które używam na co dzień i na nich pracuję, czyli Yamahach, takich kultowych, mógłbym powiedzieć, i już jestem tak do nich przyzwyczajony, że 25 lat na nich pracuję, że mógłbym nawet chyba nie potrafić na innych zrobić, ale potrzebowałem takiego średniego pola i wybrałem po prostu Focale, które w tym momencie obawiam się, że już są chyba kultowe również. Zdecydowanie są to głośniki, które ogólnie w dość podobny sposób będą się zachowywać w przypadku różnej akustyki. Tutaj oczywiście bywa różnie, ale są głośniki, które zagrają bardzo dobrze, ale żeby to się stało, to trzeba po prostu wokół nich zrobić wszystko tak, jak one lubią. Natomiast tutaj myślę, że będą grały dość podobnie w różnych warunkach. Moim wyborem 10 lat temu Focali było to, że grały dla mnie bardzo precyzyjnie, miały odpowiednią ilość basu, bo nie musiałem w tym studiu używać żadnego suba. Nie musiałem też używać głośników dalekiego pola, które studio również było przygotowane. W związku z tym, że pracując na nich tak długo, oprócz tego, że się do nich przyzwyczaiłem, to spodobała mi się na nich praca przez ich kulturę, tak? Przez ich kulturę, ich szczegółowość i transparentność. Zresztą sami słuchaliście, że jest to inna jakość. Bardzo fajny efekt jest tutaj,
parę kolumn, jeszcze taki efekt przestrzenny, który no właściwie mało ma wspólnego z 5.1, bo tu jest chyba z 12 kolumn albo 13. Super. To jest tak jak rzeczywiście na koncercie na scenie, jak jest duża scena, dużo instrumentów, to każdy jest jak gdyby na swoim miejscu, tak jak to powinno być. Ludzie, którzy słuchają tego, nigdy nie byli na scenie, owszem, mają komfort dodatkowy, no bo to im się rozkłada w przestrzeni i oni może nie utożsamiają tego ze sceną akurat, tylko z rozłożeniem w przestrzeni, jak jesteś gdzieś w przyrodzie i też słyszysz odgłosy z różnych stron, jak zamkniesz oczy, gdzieś jesteś w plenerze, to słyszysz tutaj gwizd lokomotywy, tutaj ktoś tam krzyknie, tutaj coś i to jest takie wszystko naokoło głowy, nie? Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, jeżeli jesteśmy na koncercie live, to tak naprawdę ta przestrzeń już jest, tak? Ona już jest i my tylko i wyłącznie operujemy tym dźwiękiem w tej przestrzeni. Jeśli chodzi o kwestię dźwięku przestrzennego w studiu, ja tą przestrzeń mogę wykreować, czyli mogę stworzyć zupełnie coś nowego, coś kreatywnego, ta praca jest twórcza zupełnie na innej płaszczyźnie, bo jeśli przedtem pracowaliśmy i tą przestrzeń stereofoniczną mieliśmy opartą tylko w punkcie przed sobą, teraz możemy starać się pracować, aby nas ten dźwięk opatulił. Brzmienie głośnika to jest no, dosyć szerokie zagadnienie i również bardzo indywidualne. Także czysto brzmieniowe preferencje. No to jest to rzecz jak smak dania albo temperatura wody w wannie. Wrażenia z pracy w studio u Rafała w Cosa Buena Studio są znakomite, bo system jest świetnie ustawiony, bardzo dobrze skalibrowany, jest bardzo dynamiczny i wiarygodny. To udało mi się zrealizować tutaj fragment jednego miksu i sprawdziłem, że on się świetnie przekłada na inne systemy. Czy to na odsłuch na słuchawkach, na soundbarze, czy po prostu na większym systemie 5.1. No, ja odczułem dużą przyjemność tutaj pracy, bardzo duży komfort. Jako realizator często zwracam uwagę na techniczne sprawy, jak pewne rzeczy zrealizować bardziej lub mniej kreatywnie, ale też dla mnie niezwykle ważne jest to, żeby móc sobie usiąść i po prostu posłuchać muzyki, cieszyć się muzyką i tak to było właśnie tutaj, kiedy usiadłem w fotelu i posłuchałem różnych utworów w Dolby Atmos właśnie na tym systemie, to po prostu było miło. Robi to na mnie piorunujące wrażenie i tutaj nie da się tego ukryć. Przesłuchując jakikolwiek rodzaj muzyki, stwarza to na moich ustach potężny uśmiech i potężne zadowolenie. Tak, jestem zadowolony z tego, że zainstalowałem system Dolby Atmos, że zainstalowałem system na tak dobrych głośnikach. Co przyniesie przyszłość, nie wiem, ale uważam, że kto nie ryzykuje, ten nie spija śmietanki.